Jestem dzielny. Nie daje się. Jeszcze tylko jeden zakręt, jestem na górze. Kominę tą ekipę z naprzeciwka. Coś wam pokażę. Having fun going upstairs? Yes, very much. So can I have a selfie with you? Yeah, sure. Can I keep it? Yeah, of course. No, just take a selfie so you decide. Okay, okay, I got it. Okay. So, let's take a selfie. Przed chwilą grupa lokalnych mieszkańców chciała sobie zrobić ze mną zdjęcie. Albo turystów, nie wiem, w każdym razie Hindusów. To zdjęcie sobie zrobili. Oczywiście nie szukałem spytać, dlaczego wszyscy tutaj chcą sobie robić zdjęcia ze mną, ogólnie z osobami białymi. Powiedzieli, że to, cytuję, inna twarz. Ja zawsze wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. Ale żeby aż do tego stopnia, proszę was, trochę przesada. Dobrze, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Co tu trzeba zrobić, żeby gdzieś się dostać. Ok. Okay. O, jest ticket, trzeba zobaczyć. Dobra, zobaczmy, ile to kosztuje. Miliardów. Kurwa, 200 rupii. Co tam wchodzić za 200 rupii? Na balkon? Średnio. Może jutro. Zobaczymy. Dzisiaj połazimy trochę. Wszystko tu kosztuje rupie. Wszystko tu kosztuje dużo rupii. Żeby nie było. 200 rupii to jest 12 zł. Więc nie jest to jakaś dramatycznie wielka kwota. Natomiast chcąc wejść w 42 miejsca w ciągu tygodnia, no z tego się robi kupa hajsu, tak? Właśnie zostałem zaproszony na dach jakiegoś budynku, ale nie skorzystam, bo gościu mówi, że to jest za darmo. Ja wiem, że to nie jest za darmo. Już jestem tu aż 4 dni, więc wiem wszystko o Indiach. Jestem za mądry na takie tanie chwyty. Albo powie, że mu dać napiwek i że potem 100 rupii to za mało. I tak dalej, więc dziękuję, ale nie. Miasto Jaipur, coś z jajem. Miasto znane z kilku bardzo ciekawych rzeczy, myślę, że warte zwiedzenia, jeżeli ktoś organizuje. Thank you, powiem jeszcze 150 000 razy dzisiaj, bo tu wszyscy coś ode mnie chcą, bo jestem biały i wyglądam jak chodzący dolar. Czekajcie, muszę zaryzykować życie, żeby przejść na drugą stronę. Tak chodzi. Czyli legalnie robi się to, co w języku polskim nazywa się wtargnięciem na jezdnię. Robię to codziennie, więc jest super. I teraz tak, ta miejscowość Jaipur, jeżeli ktoś zwiedza Delhi lub okolice, warto podjechać. Ta miejscowość wchodzi w skład tego trójkąta, który wszyscy zwiedzają, czyli bodajże New Delhi, Jaipur i Agra. Tutaj 2 dni to jest wystarczająco. Właśnie ludzie się ze mnie śmieją, że kręcę dla was coś, ale już się przyzwyczaiłem do trzymania potyka i gadania do kamery, w końcu jestem turystą, mogę zachowywać się jak turysta, tak? O, właśnie macie brawa za super ujęcia. Za mną Świątynia Wiatrów, jedna z ciekawszych rzeczy, które tutaj można zobaczyć. Jest to jednym słowem wielki balkon, który został wybudowany dla wielu kobiet, które mieszkają w pałacu. Te kobiety puszczają w środku bąki, dlatego to się nazywa Świątynią Wiatrów, dlatego ludzie śmierdzą. Nie, jak naprawdę, no może puszczały, nie wiem. Natomiast Świątynią Wiatrów nazywa się to z tego, że ta konstrukcja jest bardzo lekka, podobno w środku jest bardzo przewiewnie i czuć wręcz bryzę. Dla odmiany chciałbym poczuć bryzę, będąc w Indiach, a nie ten wszechogarniający smród, który tu po prostu jest. Jeszcze raz. To jest balkon. A kolejna fajna rzecz. Przechodzimy przez taką dużą bramę i zaraz z tyłu te 2 takie domki.
Tam się można pójść i zsikać na przykład, albo zrobić coś gorszego. A jest to centrum miasta. Chwila przerwy w Różowym Mieście. Grają jakieś dzikie rytmy. Co do nazwy Różowe Miasto. Różowe na pewno, słowo miasto już jest troszkę przesadą. Jest to jeden budynek, który jest pomalowany na różowo. Można go obejść w 65 sekund właściwie. Po drugiej stronie miejsca, gdzie siedzę, nie wiem, czy nie jest to jakieś miejsce charytatywne, natomiast są karmieni ludzie. Ktoś daje jedzenie, można usiąść i dostać jeść. Nie wiem do końca, jak to działa. Pytałem. A zaraz tam czekam. Aha, miałem pokazać. To są moje orzeszki. Taką pakę kupiłem za 4 zł. Także jest dobrze. Tyle wygrać. Jeden z powodów, dla których warto wybrać się gdzieś samemu, a nie ze zorganizowaną wycieczką, jest taki, że pewnych rzeczy nie zwiedzicie ani nie doświadczycie, wykupując najdroższe rzeczy w najlepszych biurach turystycznych. Po prostu. Jak chce się poznać kraj, to trzeba to zrobić od podszewki. Po prostu zobaczyć, jak żyją faktycznie lokalni ludzie. Nie wiem, co to będzie, ale tak jak mówiłem, pewne rzeczy warto zrobić samemu, naprawdę. Teraz widzę, jak inne są, a nie ktoś mi chce pokazać. Kolejny z powodów, dla których wolę chodzić na piechotę niż jeździć tuk-tukiem. Chociaż ceny tutaj są śmieszne, bo... Śmieszne. Chyba że chcą napiwek, wtedy nie robią się śmieszne. Ale jesteście w stanie przejechać całe miasto kilka kilometrów za 6 zł tuk-tukiem. Natomiast miałem perspektywę zwiedzania miasta i z tuk-tuka i z rikszy. Nic fajnego. Wolę połazić, bo można trafić w takie miejsca jak to, w którym z tyłu za mną, nie wiem, czy ją będzie widać, chyba nie, widać, za drzewem siedzi taka pani, ona się zawodowo zajmuje renowacją ceramiki i właśnie dwóch facetów przywiozło jej pęknięty ogromny garnek i ona to będzie kleiła. To jest kolejna ciekawostka, to jest nawet dla mnie coś nowego, wielbłąda jeszcze nie było, także mój pierwszy wielbłąd w Indiach. I rzecz jeszcze jedna. 2 dni temu... Kiciaszki machają. 2 dni temu, bardzo żałuję, że tu nie byłem, odbywało się coś, co się nazywa Festiwal Latawców. Wszystkie drzewa praktycznie w całym mieście wyglądają w ten sposób. Tych latawców tu nie są setki, nie są tysiące, tylko dziesiątki tysięcy pozawieszanych na drzewach. To jest tylko pozostałość po tym festiwalu. Więc ja sobie wyobrażam, jak to mogło wyglądać, a musiało być po prostu piękne. Niestety rozminąłem się z tym o dobę od przyjazdu. Cóż, nie wiedziałem, trudno, a i tak bym nie zdążył pewnie, i tak bym nie wiedział. Azymut mam dobry, bo tam jest fort. Tylko gorzej z tymi cholernymi uliczkami. No nie jest łatwo. Wyciąga z człowieka taki marsz. Ale warto. Warto, jeszcze raz warto. Wysoko nie mam, może z 200 metrów, ale myślę, że będę doszedł z pół godziny. Jest taka kręta droga. A tu cwaniaczek jedzie motorkiem. To mu będzie łatwo. No właśnie. Taki gościu. No.
podwieźć. To by było miłe. Tylko nie za pieniądze. Nie chciał mnie podwieźć. No, thanks. O, słowo taksi to już na mnie działa, jak wysypki dostaję, jak słyszę. Tyle przeszedłem, to pójdę i resztę. Korona mi z głowy nie spadnie. Everyone? Thank you, sir. Thank you very much. Have a nice day. Nice to meet with you. Nice to meet you as well. Jestem celebrytą po prostu i rozchwytywany jestem tutaj. 150. Teraz wam coś pokażę. Dobra. Widać. Za mną to miasto Jaipur. Widać takie duże jezioro i coś na wzór stadionu, takie duże boisko piłkarskie. To wyobraźcie sobie, że to są dwa rogi trójkąta. Trzeci jest taki duży, masywny budynek, najmasywniejszy obok nich. Więc generalnie w tym trójkącie między... Ja nie pokażę tego, bo nie, może będę widział, czekajcie. Nie. Hej. Buziaczka mi jakiś ziomek poszła. Nie w moim typie był. Okej, raz jeszcze. Tu jest to jezioro. Tu jest stadion. W tym miejscu jest Różowe Miasto. A w tym miejscu jest Pałac Królewski. Koło pałacu te takie dziwne, spiczaste struktury to jest obserwatorium astronomiczne, natomiast kawałeczek na lewo od tego obserwatorium, pokażę to moim grubym palcem, gdzieś tutaj, jest Świątynia Wiatrów. Także to w wielkim skrócie cały Jaipur widziany z góry. Udało się dojść na górę. Wjazd oczywiście dla białych ludzi poczwórny. Ale wszedłem i po to dylałem tyle na górę, żeby nie wejść. I ku mojemu zaskoczeniu fort jest na górze, ale wszystkie pomieszczenia są puste. Jest ładny, można po nim pochodzić oczywiście, ale poza ścianami nic tu kompletnie nie ma. O, tam widzę jakieś wejście na górę schodami. Zaraz zobaczymy. No zobaczcie, tutaj nic kompletnie nie ma. Do tego ściany. Myślę, że to będzie widać. Czekajcie, tylko znalazłem latawiec. Dam jakiemuś dziecku. Udało mi się go ściągnąć selfie stickiem i jest to kolejne do selfie sticka. Ściany są pomalowane. Jakiś strażnik tam nie patrzy z góry, więc nie wiem, czy to mogę filmować. A chyba tak. Jeszcze do mnie nie strzelał, siedzi z bronią. Ściany są pomalowane. Ostatnio nie będzie widział. Tak? Ściany są w mauzoleum w Taj Mahal. No, tylko ustąpię pierwszeństwa, to jest wąsko. W świątyni w Taj Mahal tego typu wzory, tego typu freski naścienne wszystkie były wykonane z różnego typu kamienia. Z onyksu, z tygrzysiego oka i z innych kamieni. Z piaskowca, marmuru, etc. Tutaj wszystkie ściany są po prostu pomalowane. Stąd idziemy, żeby nie było pod słońce. Ok. I co mi to dało? Wylazłem. O, fajnie. Wlazłem w miejsce, w którym był ten strażnik, który chciał mnie zastrzelić. Więc jakiś... Modlą się chyba muzułmanie, więc też nie chcę przeszkadzać. Z tą swoją białą kocią mordą. O, tu można wejść, tu nikogo nie ma. Skarby. Dobra. Jest takie miejsce. Całkiem przyzwoite. Ale też puste. Po prostu kolejny z pomieszczeń. Natomiast inne niż wszystkie. Pewnie była to część komnata. Nic tu nie jest opisane. Przewodnicy też nie chodzą.
tak się bawimy. Tak się bawimy. Taki mam latawiec. No jeszcze pokazać widok z okna, jaki tu jest. Całkiem przyzwoicie. Także ktoś tu kiedyś mieszkał. I to jest widok, a nie 4. piętro w bloku. No, tych fajnych pomieszczeń, w którym byłem, to jest tutaj z 50, więc już wcale nie są takie fajne. Myślałem, że są inne niż wszystkie. One są takie same. Tak jak kobiety. Wszystkie takie same. Jezu, ale zginę, jak to opublikuję. Ślepie was słońce, żebyście nie martwili. No zobaczcie, no naprawdę. Nie wejdę, bo tam wszyscy zdjęcia robią. Tak jak ja. Robiłem zdjęcia, ja robiłem film. Dokumentalny, pełnometrażowy. O, bo czemu nie? No w sumie to czemu nie? O! To jest to, czego ja potrzebuję. Tu jest fajnie. Tak, tu jest fajnie. Zdecydowanie jest fajnie. Od dziecka tak mam, że jak wyjdzie słońce i poświeci mi w oczy, to zaczynam kichać, ale robię to 50 razy na minutę. I ciekawostka w tym miejscu, jest to jedyna nieuzasadniona reakcja organizmu na jakikolwiek bodziec, bo tak jak na przykład coś swędzi, to drapiemy się, dlatego swędzi. Drapiemy się, żeby pozbyć się tego alergenu, który jest dziś na skórze. Tak samo jeżeli ktoś ma uczulenie na kurz i kicha, no to logicznym jest, że kurz z nosa można wykichać. Natomiast słońca nie bardzo. I tak, i to jestem właśnie posiadaczem takiej odmienności. Co się dowiedziałem na temat tego pałacu, co udało się gdzieś wyczytać, że jest to połączenie, pałac jest świetnym przykładem połączenia indyjskiej i europejskiej architektury i ślepych uliczek. O Boże. Będę miał takie zakwasy jutro, że się zesram. Ale warto. Warto. Take care. Take care, thank you. Wczoraj zaczepił mnie riksiarz. Powiedział, że zawiezie mnie do hotelu za 10 rupii. 10 rupii to równowartość mniej więcej 60 groszy. 61, nie wchodźmy w szczegóły. Myślę sobie, ok, jako że nie wiem, gdzie mam ten hotel. Powiedział, że zawiezie mnie do hotelu. Spytałem dla pewności, czy na pewno zawiezie mnie wszędzie. Powiedział, tak, za 10 rupii. No to wsiadłem. W trakcie przyjaźni okazało się, że gościu po pierwsze nie potrafi czytać, po drugie nie zna za bardzo miasta. Z drugiej strony jak znać miasto, jeżeli tu wszystkiego jest wszędzie pełno i no nie jest to tak jak w Europie. I okazało się, że hotel był jakieś 4 km od miejsca, w którym jestem teraz, bo tu wczoraj wsiadałem. Dzisiaj sobie tą drogę przeszedłem, najzwyczajniej na świecie chciałem. Gościu te 4 km, tych 4 km zrobił jakieś 10. On miał ze 100 lat, więc jechaliśmy godzinę. Na końcu myślę, no dobra, tyle się najeździł, to dam mu tylko z 50, tak? Będzie miał przynajmniej jakieś 2 posiłki. Się obraził, powiedział, że chce 100, bo jest stary, jechał daleko.
Więc mu dałem to 100 i tak właśnie się dopisuje zera, te niewidoczne w Indiach. Tak to wygląda. Jestem właśnie w forcie, w miejscowości Agra. To jest ta sama miejscowość, w którym jest Taj Mahal. Wow. Wow. Jest dokładnie po drugiej stronie rzeki. Fort, z tego co wiem, jest z XV wieku. Z rzeczy, które wiem na pewno, mogę powiedzieć, że otacza go mur, który ma łącznie prawie 2,5 km długości, wysoki na ponad 20 metrów, więc fort pełną gębą. Z tego co też wiem, został wybudowany w XV wieku. Przez kogo i po co już niestety za dużo nie powiem. Fakty są też takie, że na początku spis budowli tutaj wewnątrz tylko tego fortu, czyli wewnątrz muru, obejmował 500 różnych budynków, natomiast w XVIII wieku, kiedy przybyli tutaj Brytyjczycy, miałem truje z historii, więc też za dużo się nie wypowiem, ale przybyli, zepsuli i tych budynków jest w tej chwili około 20. Wiem, że zniszczyli to pod swoje baraki. Mieszkał tutaj ktoś ważny, bo duża część z tego budynku jest wykonana z białego marmuru, podobnie jak Taj Mahal, który w całości jest wykonany z białego marmuru i kamieni szlachetnych. Tutaj wewnątrz jest ten marmur też biały, też są kamienie szlachetne. No i podczas odbudowy tego użyto czerwonego kamienia, kamienia piaskowego, dlatego dzisiaj to jest zwane Czerwonym Fortem. Wjazd 500 rupii, więc nie ma dramatu, to jest około 30 zł. Spędziłem tutaj spokojnie z 3 godziny, pogryzła mnie wiewiórka. Spoko. No, tu jest fajna rzecz. Coś, co z definicji można chyba powiedzieć jest iluzją bezpieczeństwa. Jest bramka do wykrywania metalu, która wariuje przy tych tysiącach osób, które tędy przechodzą i nikt z ochrony nie lubi, nikt z ochrony nie robi kompletnie nic, żeby kogoś sprawdzić. Więc jest super bezpiecznie. Ja wszedłem tak, z plecakiem. Sprawdzili mi rękawy i sprawdzili mi nogawki. Jakbym tam miał mieć wszystko, co mam do ukrycia. Także tyle z Czerwonego Fortu. Wydaje mi się, że w miejscu, do którego idę, UNESCO wprowadziło zakaz śmierdzenia, bo jest mniej więcej... Tutaj zginąłem z wrażenia. Bo jest mniej więcej tak jak w męskiej szatni po treningu, czyli jest znośnie. Naprawdę spoko. Niespodzianka. Za mną Taj Mahal, zwany również jako Świątynia Miłości, znany również jako jeden z 7 cudów świata. Krzyczy mi tu jakieś dziecko. Nie przestanie, pewnie mu śmierdzi. Świątynia mauzoleum wybudowana przez cesarza Shah dla jednej ze swoich żon, dla swojej żony. On miał jedną żonę, albo miał wiele żon, nie wiem. Natomiast został on wybudowany dla żony, która w wieku 38 lat, zaledwie po 18 latach małżeństwa, zmarła, rodząc 14 potomka. Także sporo. I ona w momencie na łożu śmierci poprosiła męża o to, żeby złożył 3 obietnice. Po pierwsze, że wychowa wszystkie dzieci, zajmie się nimi. Po drugie, że wybuduje dla niej coś. Miał rozmach, nie? Po trzecie, że nie będzie już miał nigdy żadnej żony. Wszystkich tych 3 obietnic dotrzymał. Jak widać, zbudował. Sądząc po rozmachu tej budowli, dzieci wcale nie przymierały głodem, tak? Nie miały biedy. Natomiast faktem też jest, że nie miał żadnej żony, nie przeszkodziło mu to oczywiście w posiadaniu konkubin. Nawet nie to samo przecież, nie? Raczej. I co? Generalnie lepszego ujęcia nie zrobię, bo za mną już są takie barierki śmieszne, za którymi dolary, tak? Za filmowanie, więc no nie można. A za te dolary też można filmować jeszcze pewnie z 20 metrów dalej, bo będzie kolejna bramka za kolejne dolary. I tak to w Azji działa. Co ciekawe, faktycznie to dziecko nie płakało, bo tu śmierdzi. To trzeba temu miejscu oddać, że tu jest po prostu czysto. Ładnie zadbanie. Dbają o to na tyle, że jest ogromna kolejka na której nie tyle strażnicy, co wręcz żołnierze sprawdzają zawartość wszystkiego, od kieszeni przez torby, torebki, plecaki i tak dalej.
Niedozwolone są takie rzeczy jak papierosy, zapałki, zabrali mi trójnóg, taki, nie wiem, i tak postawiłem selfie sticka i teraz go trzymam na ziemi, więc no nie wiem jaka to jest dla nich różnica. No i oczywiście dalej jest też zakaz fotografowania i bardzo ważna rzecz, Indie jako kraj oczywiście słynący z równouprawnienia w stosunku do kobiet, jak i do obcokrajowców, rości sobie bilet wstępu w wysokości 1000 rupii od człowieka o takiej oto cerze jak ja. Natomiast miejscowi płaczą tych rupii... Miejscowi nie płaczą. Płaczą, bo śmierdzą. Bartek, spokojnie. Stresuję się. Mój debiut. Miejscowi płacą tych rupii 40. I to cała puenta. Idę zwiedzać.